Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Opowiem w nim o skrótach klawiaturowych, jakie możemy tworzyć w Adobe InDesign samodzielnie. InDesign oczywiście posiada wiele predefiniowanych skrótów klawiaturowych. Możemy się o nich dowiedzieć z pomocy Adobe. Tutaj w tabelkach jest wszystko opisane i możemy z tego śmiało korzystać, ale możemy również tworzyć własne skróty klawiaturowe. Ja mam kilka takich skrótów bardzo pożytecznych, opracowanych przeze mnie. Zobaczmy, jak możemy to zrobić. Mianowicie w menu Edycja wybieramy opcję Keyboard Shortcuts, czyli skróty klawiaturowe. Otwiera się okno dialogowe. W pierwszej zakładce mamy Set, czyli mamy nasze predefiniowane zestawy samodzielnie, które sobie utworzyliśmy, posiłkując się tymi właśnie opcjami i wybierając odpowiednie tu hasła i wpisując skróty. Takie swoje zestawy możemy tworzyć, powołując okienko z prawej strony New Set, czyli nowy zestaw, i podpisując odpowiednio. I teraz możemy wybrać z Type Menu szybką możliwość wprowadzenia pauzy lub półpauzy do tekstu. Na przykład wybieram M- i tutaj widzę, że mam opracowany skrót klawiaturowy Shift Alt plus minus przez InDesigna. To jest skrót predefiniowany. Ja go wykasuję i wprowadzę swój Ctrl Alt M i osadzę. Następnie dla półpauzy również zlikwiduję ten predefiniowany i wpiszę Ctrl Alt N i osadzę. Łatwiej jest mi stosować te skróty niż te predefiniowane. Następnie wybierzmy panel menu i opcję, która pozwala na wprowadzenie dzielenia wyrazów. Wpiszmy Ctrl H i osadźmy oraz opcję justowania. Tutaj predefiniowana opcja jest Shift Ctrl Alt J, ale ja to usunę i wpiszę po prostu Ctrl lub Command J na Macu. Powróćmy jeszcze do Type Menu i wprowadźmy bardzo przydatny skrót klawiaturowy, który spowoduje wstawienie znacznika końca stylu zagnieżdżonego. Insert Special Character Other and Nested Style Here. Czyli dzięki tej opcji możemy wprowadzić znacznik końca stylu zagnieżdżonego i tak też zrobimy. Ctrl Alt T. Taki skrót ja sobie powołuję i dzięki temu w dokumencie szybciej będę mogła wprowadzić tą opcję i klikam OK. Przejdźmy teraz do stworzenia nowego dokumentu o formacie dowolnym. Wybierzmy ramkę tekstową, wprowadźmy tekst zastępczy. Ja mam opracowany tekst zastępczy w kroju Edita Regular 10×14. Przy wszystkich zamkniętych dokumentach tak opracowałam Basic Paragraph. I teraz włączmy znaki ukryte i wybierzmy nasz skrót klawiaturowy Ctrl Alt N, czyli półpauza, oraz Ctrl Alt M, czyli pauza. W ten sposób możemy wprowadzać szybko nasze potrzebne znaki. Teraz spróbujmy wprowadzić nasz skrót klawiaturowy dzielenia wyrazów. Ctrl H i natychmiast pokazuje się okno dialogowe Hyphenation Settings, czyli ustawienia dzielenia wyrazów. Jeśli chcemy poprawić nasze justowanie, wybieramy skrót Ctrl J i mamy dostęp błyskawiczny do okna dialogowego justowania. Spróbujmy zastosować również nasz styl zagnieżdżony. Najpierw go zbudujemy. Alt, ikonka tworzenia nowego stylu, piszę zagnieżdżenie, przechodzimy do Drop Caps i
Nested Styles, czyli inicjały i style zagnieżdżone i budujemy nasz nowy styl zagnieżdżony o odmianie Bold. Wybieramy z Font Style odmianę Bold, klikamy OK i chcemy ten styl zastosować do końca naszego stylu zagnieżdżonego. Z tej zakładki wybieramy End Nested Style Character, czyli koniec stylu zagnieżdżonego. Klikam OK. I teraz wystarczy, że kliknę w akapit i wybiorę zagnieżdżenie. Oczywiście na początku akapit przyjmuje formę boldu, czyli odmiany, którą zastosowaliśmy w zagnieżdżeniu, ale jeśli ja skrótem klawiaturowym opracowanym w naszych skrótach klawiaturowych, czyli Ctrl-Alt-T, potraktuję ten akapit, wtedy mój styl zagnieżdżony kończy się właśnie w tym miejscu. Stosowanie skrótów klawiaturowych jest zatem bardzo przydatne, ale ważne jest, by opracować takie, które są łatwe do zapamiętania i można je wtedy szybko zastosować. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.